Dzisiaj przeniesiemy się do odległej galaktyki, w której rywalizujące ze sobą rasy walczą o dominację w kosmosie. Dzisiaj przedstawię Wam grę planszową Master of Orion Ad Astra od wydawnictwa Archon Studio, które też sponsoruje ten film. Ale zanim przejdziemy do rzeczy, na początku wspomnę tylko, że kampania gry lada dzień rusza na platformie GameFound. Jeśli więc będziecie zainteresowani wsparciem Oriona, link do tej kampanii znajdziecie w opisie pod tym filmem. No dobrze, to zacznijmy od wprowadzenia, czyli czym w ogóle jest świat Master of Orion. Gra Master of Orion swoje podwaliny ma w produkcie cyfrowym z 1993 roku wydanym przez Microprose. Gracze wcielali się tam w obce cywilizacje, kolonizowali kolejne planety, toczyli kosmiczne bitwy i starali się znaleźć i podbić legendarnego Oriona. Kluczowy w grze był rozwój technologiczny oraz produkcyjny, czy na przykład zasiedlanie planet o sprzyjających naszej rasie warunkach. Mniej więcej wtedy również pojawiło się określenie gier typu 4X, zawierających aspekty Explore, czyli eksploracji świata, Expand, rozwoju naszej cywilizacji, Exploit, wykorzystywania zasobów przejętych terenów czy układów oraz Exterminate, wyniszczających walk. Gra cyfrowa na przestrzeni lat doczekała się kolejnych odsłon, ale także karcianej gry planszowej. Teraz jednak wydawnictwo Archon Studio, bazując na najnowszej cyfrowej odsłonie, stworzyło Master of Orion Ad Astra, w której będziemy robić mniej więcej to samo co w grze cyfrowej, oczywiście na tyle, na ile pozwolą nam ramy gry planszowej. Przejdźmy więc do omówienia rozgrywki Oriona i nie będzie to dokładna instrukcja, a jedynie najpierw szybki rzut na całość, a później krótki zarys zasad. Jeśli jednak chcecie zobaczyć, jak to wszystko działa w praniu, to serdecznie Was zapraszam do innego mojego filmu, w którym pokazaliśmy Wam całą 3-osobową rozgrywkę. I w tym miejscu jeszcze pragnę zaznaczyć, że to, na czym ja tutaj jeszcze fizycznie operuję, to jest to egzemplarz prototypowy, który nie jest finalną wersją gry, a podczas kampanii także mogą odblokować się dodatkowe treści, karty, rasy itd. No po prostu, o których tutaj nie wspomnę i Wam niestety nie pokażę. Także miejcie to na uwadze i zaczynamy. W grze Master of Orion Ad Astra każdy z graczy wcieli się w jedną z 6 ras. Są one asymetryczne i każda jest ukierunkowana na trochę inny styl rozgrywki. Całe starcie przebiega na zbudowanej na początku gry planszy z układami planetarnymi. Większość układów to planety, które gracze odkrywają, eksplorują i zasiedlają pracownikami, wykorzystując je na zasoby oraz na punkty zwycięstwa. W tym celu muszą rozbudować swoją flotę. Im więcej statków, tym większa siła w galaktyce, to oczywiste, ale równie ważny będzie rozwój technologiczny, bazujący na 4 torach. Im posiadamy lepsze rozwinięcia, tym lepsze umiejętności oraz do potężniejszych kart technologii będziemy mieli dostęp, bowiem akcje wykonujemy z zagrywania kart akcji oraz wspomnianych wcześniej kart technologii. Te drugie właśnie będziemy mogli zachować i wykorzystać później. Dyplomacja i wpływy grają tutaj także bardzo ważną rolę. Gracze rozprzestrzeniają swoje wpływy i poparcie po układach, a następnie wykorzystują je, aby na przykład werbować dyplomatów i szpiegów, którzy sporo namieszają nie tylko na planszy, ale także nad stołem. Oprócz tego musimy zwracać uwagę naprawdę na wiele innych aspektów w całej grze. Na przykład poziom zadowolenia frakcji, który może spadać przez nadmierną produkcję czy przejmowanie planet o niekorzystnych dla nas warunkach, albo na przykład na kosmicznych piratów i potwory zamieszkujące galaktykę, ale także na tajne czy publiczne misje dające punkty zwycięstwa. Bowiem to właśnie ten z graczy, który najlepiej się rozwinie, zgromadzi największą populację, przejmie najwięcej planet i zbuduje najlepsze budynki na nich, zdobędzie najwięcej punktów i wygra rozgrywkę. Macie w tym momencie więc już ogólny pogląd na to, jak wygląda rozgrywka w Oriona, a teraz przejdę do nieco bardziej szczegółowego opisu zasad. Zacznijmy od planszy oraz układów. Na początku rozgrywki każdy z graczy otrzymuje pulę kafli układów i wspólnie z resztą tworzy galaktykę, trzymając się konkretnych wytycznych. Układy na swoich brzegach mają tak zwane punkty skoku i czasami muszą być ze sobą połączone. Jeśli połączenie jest jedynie częściowe bądź w ogóle nie istnieje, poruszanie się pomiędzy takimi układami będzie znacząco utrudnione. Każdy taki układ także posiada miejsce na jednostki floty, stację kosmiczną, budynki, pracowników oraz żeton odkryć. Gracze po wyborze swoich frakcji rozmieszczają na planszy układy macierzyste wraz z początkową flotą, pracownikami i żetonem wpływu. Dobierają także początkowe zasoby wskazane na planszy frakcji, przy której także ustalają początkowy przychód oraz poziom niepokoju.
Każdy gracz otrzymuje startowe i frakcyjne karty akcji oraz dyplomaty, ale także wybiera jeden tajny cel. Na początku gry oraz każdej nowej rundy przeprowadzamy draft, czyli z pozyskanych 5 kart technologii wybieramy jedną, resztę przekazujemy kolejnej osobie. I tak robimy do momentu, aż każdy z graczy nie będzie mieć po 3 nowe karty technologii. No i teraz właśnie, w jaki sposób przebiega cała runda i cała rozgrywka. Podczas danej rundy gracze będą zagrywać po kolei po jednej karcie i wykonywać z tej karty akcje. Podstawowe karty zapewniają wybór jednej z kilku różnych akcji, a karty technologii także zapewniają do wyboru od 1 do 3 akcji. Po wykonaniu akcji następuje aktywacja kolejnego według kolejności gracza i tak do momentu, aż któryś z graczy nie zdecyduje się spasować. Przy spasowaniu jego frakcja produkuje zasoby i traci je zgodnie z wartością niepokoju. Odświeża on także swoje żetony i karty i po prostu szykuje się do kolejnej rundy gry. I, co jest ważne, pierwsza osoba, która spasuje, oprócz większej produkcji, zarządza też fregatami kosmicznych piratów, o ile ich baza ciągle znajduje się w grze. Ostatni gracz, który spasuje, dodatkowo będzie zarządzać misjami, czyli publicznymi celami dostępnymi do zrealizowania dla wszystkich graczy. No i po tym, jak już ostatni gracz spasuje, przechodzimy wtedy do następnej rundy gry, których normalnie będzie 6, a w przedłużonej wersji 8. Gra jednak może zakończyć się wcześniej, jeśli któryś z graczy straci swój układ macierzysty, bądź ostatni odkryty układ, czyli właśnie układ z Orionem, zostanie przejęty przez któregoś z graczy. Ostatnim sposobem na wcześniejsze zakończenie rozgrywki jest zbudowanie budynku UDP. Zobaczmy więc, jakie akcje możemy wykonać z zagrywanych przez nas kart. I zacznijmy od bardzo ważnej akcji, czyli od akcji lotu. Jest to akcja ruchu, w której wybieramy jeden system, a następnie możemy poruszyć dowolną liczbę statków z tego układu na inne układy bez innych graczy, o ile takie układy są połączone lub oczywiście jeśli posiadamy technologię skoku. Gdy nasze statki wlatują do nieodkrytego układu, dobieramy po 2 żetony planet wskazanego typu oraz odkryć i wedle uznania umieszczamy je na nowo odkrytym układzie. Każda planeta posiada kilka kluczowych informacji. Będą to warunki, które mogą wpływać na niepokój przy zasiedlaniu takiej planety, punkty zwycięstwa na koniec gry za kontrolowanie planety oraz maksymalna liczba pracowników danego typu, którymi możemy zasiedlać taki układ. Żetony odkryć wprowadzają natomiast zmienne do takiego systemu w postaci np. zwiększenia produkcji, zablokowania punktów zwycięstwa, obecności małych czarnych dziur, czyli portali na planszy, ale także będą to żetony eksploracji, które związane są z kolejną omawianą akcją, czyli właśnie z eksploracją. I dzięki niej, dzięki akcji eksploracji, usuwamy te żetony z układów ze swoimi statkami i dobieramy za to karty anomalii. Są to naprawdę potężne karty z różnymi jednorazowymi efektami, bądź takie, które dają dodatkowe punkty na koniec gry. Kolejna akcja, akcja wzrostu, zapewnia dodatkowych pracowników. Płacimy więc zasobem żywności i umieszczamy kostki na planetach, także kolonizując nowe układy. Każda kostka, każdy pracownik zapewnia przychód danego zasobu przy pasowaniu. Na niektórych planetach można umieszczać większą liczbę pracowników, o ile nasza frakcja posiada konkretne rozwinięcia technologiczne. Badania to akcja pozwalająca zwiększać nasz postęp technologiczny za wydawany zasób nauki. Zapewni nam to dodatkowe zdolności, takie jak poruszanie się przez niepołączone układy, lepsze użycie dyplomatów, czy na przykład dostęp do nowych budowli, które możemy budować na swoich układach. Bardzo ważnym aspektem rozwinięć na poszczególnych torach jest otrzymywanie nowych technologii. Jeśli jakiekolwiek akcje są wykonywane z kart technologii, to po takiej akcji, jeśli właśnie posiadamy wymagany poziom rozwinięcia, możemy taką technologię zachować. Technologie z kart mogą być związane z walką, z obroną, z wpływami, dodatkowymi akcjami, ogólnie rzecz biorąc usprawniają przeróżne aspekty i większość akcji, które będziemy wykonywać podczas rozgrywki. Wspomniałem też o budowaniu budowli, także omówmy sobie akcję produkcji. Jeśli chodzi o produkcję, to ta akcja pozwala nam budować, właśnie wspomniane budynki oraz instalacje, te pierwsze przydatne w produkcji zasobów, a te drugie na przykład w obronie. Ale także i chyba najważniejsze, będziemy mogli produkować jednostki floty. Każdy z graczy posiada 4 różne typy statków, wyróżniające się innymi wartościami ataku, obrony czy dodatkowymi umiejętnościami.
Jeśli natomiast chodzi o akcję dyplomacji, to opłacamy ją wykorzystując nasze żetony wpływu i za pomocą dyplomacji rzucamy kośćmi i przyporządkowujemy wyniki do konkretnych akcji, za pomocą których możemy rozkładać kolejne żetony wpływu, werbować nowych dyplomatów, czy na przykład zarządzać naszym oraz wrogów poziomem niepokoju. Ale jeśli chodzi o akcje bojowe, będzie to atak oraz inwazja. Za pomocą tej pierwszej możemy najechać kafel z jednostkami przeciwnika lub piratów i przeprowadzić walkę. Jeśli więc chodzi o kosmiczne bitwy, będziemy sprawdzać zdolności bojowe naszych statków, czyli iloma kośćmi będziemy rzucać. Pulę rzutu przydzielamy do podstawowych oraz do pozyskanych technologii albo do broni, które są zapewniane przez naszą frakcję. Im lepsze technologie, tym niższe wyniki i większą liczbę kości będziemy mogli przydzielać do kart, zadając większe obrażenia i przydzielać więcej uszkodzeń wrogim statkom, ale także będziemy mogli przerzucać kości, negować obrażenia od przeciwnika. Karty technologii w walce są naprawdę przydatne. I ważnym aspektem, o którym warto też wspomnieć, jest możliwość sumowania wyników na naszych kościach, aby osiągać wymagane wartości akcji. Po przydzieleniu obrażeń i o ile żadna ze stron nie wykona odwrotu, następuje kolejna runda walki i tak gramy do momentu, gdy w walce pozostaną jednostki tylko jednej strony. To one będą miały prawo pozostać w najechanym układzie. Odnośnie drugiej wspomnianej akcji bojowej, czyli inwazji. Jeśli nasza flota znajduje się w układzie zamieszkanym, zapopulowanym przez innego gracza, wykorzystujemy siłę naszych statków, aby usuwać te populacje z planety. Gdy za przydzielone obrażenia wyczyścimy planetę do zera, umieszczamy tam swojego pracownika i przejmujemy planetę pod naszą kontrolę. Tak właśnie będą wyglądały akcje, które możemy wykonać. Także w bardzo dużym skrócie zagrywamy po jednej karcie, wykonujemy z niej akcję. Jeśli mamy odpowiedni postęp na wskazanym torze technologii, to zatrzymujemy taką kartę techu. Także oczywiście zgodnie z limitem posiadanych technologii, i turę rozpoczyna kolejny gracz. Jednak na początku naszej tury, jeszcze przed wykonaniem jakiejkolwiek akcji, mamy dwie dodatkowe możliwości. Po pierwsze będzie to nadprodukcja albo praca przymusowa. Będziemy mogli dobrać brakujące surowce kosztem zwiększenia niepokoju naszej frakcji. Jeśli chodzi o drugą darmową akcję, będzie to wymiana z innym graczem. Możemy handlować surowcami oraz dyplomatami, zagrywając takich dyplomatów na siebie wzajemnie. Jeśli chodzi o nich, działają naprawdę bardzo różnie. W zależności od poziomu rozwoju dyplomacji jednego z wymieniających się graczy, efekty z takich kart będą odpowiednio mocniejsze albo słabsze. Jedni dyplomaci zapewniają surowce przy spasowaniu, dodatkowe punkty zwycięstwa na koniec gry i inne pozytywne efekty, ale także możemy podarować komuś szpiega, a ci działają naprawdę bardzo na niekorzyść gracza. Będą blokować niektóre jego aktywności, będą kraść surowce i zapewniać szereg naprawdę innych złośliwości. Także jeśli będziemy handlować dyplomatami, musimy przejrzeć zamiary przeciwnika i wyczuć jego blef. Chyba że posiadamy potężny argument siły na zapleczu jego układów albo duże możliwości wykorzystania jeszcze naszych wpływów. Wtedy obojętnie dyplomata czy najgorszy szpieg, może on przejść na naszą stronę i pracować dla naszej agendy. I teraz warto wspomnieć, że praktycznie do każdej z wyżej wymienionych akcji możemy dorzucić nieco bilionów kredytów, czyli waluty obowiązującej w Orionie, aby takie akcje dopakować. Czy to aktywować więcej układów na ruch i atak, rozwijać więcej drzewek technologii lub zmusić innego gracza do przyjęcia naszego dyplomaty, a zapewne naszego szpiega. I wydaje mi się, że z grubsza już opisałem wszystkie akcje, więc teraz powinniście już mieć taki ogólny pogląd na to, co w grze będziecie robić. Jeśli chodzi o koniec gry, to gra kończy się albo po ustalonej liczbie rund, co wspomniałem na początku, przejęciu układu macierzystego przeciwnika bądź przejęciu Oriona, ale to ostatnie to będzie naprawdę bardzo trudne zadanie. Odkryty ostatni układ na planszy to zawsze jest Orion, legendarna planeta dająca dużo punktów zwycięstwa, ale właśnie chroniona przez strażnika, kosmicznego potwora Skorpiona, który jest bardzo, bardzo potężnym przeciwnikiem i tylko najsilniejsza flota uzbrojona po zęby w wojenne technologie będzie miała do niego jakikolwiek podjazd. Na sam koniec oczywiście będziemy zliczać punkty, czy to z prywatnych i publicznych misji, z przejętych układów, z populacji, z rozwoju technologicznego, i też ze zbudowanych budynków. I ten z graczy, który zdobył ich najwięcej, to zapanuje w galaktyce i zostanie zwycięzcą.
I tak właśnie wygląda gra Master of Orion. Przypominam, że jeśli chcecie zobaczyć to w praniu, chcecie zobaczyć to w akcji, to mamy na kanale rozgrywkę. Serdecznie zapraszam do sprawdzenia, jeśli taki jak tutaj dzisiaj szybki opis to jest dla Was troszeczkę za mało. I jeśli chodzi o prototyp i o samą kampanię, to na ten moment ja jestem naprawdę bardzo ciekawy, jak to się rozwinie. Widziałem już na drafcie kampanii, że pojawią się nowe frakcje, nowe wydarzenia, inne karty, których działania na razie nie znam. A i tak podejrzewam, że w trakcie samego trwania kampanii wydawnictwo Archon Studio wyciągnie kolejne nowości i usprawnienia i dodatki. Także w tym momencie nie pozostaje nic jak czekać i obserwować kampanię. I z mojej strony, kochani, to by było wszystko. Ja dziękuję, że oglądaliście kolejne takie klimatyczne przedstawienie. Mam zawsze bardzo dużo fanu, tworząc przeróżne to zbroje, czy to jak dzisiaj Bull Rat, czy jakiekolwiek do innych filmów. Także jeśli podobają Wam się takie właśnie prezentacje, zostawcie lajka, zostawcie komentarz, napiszcie, czy chcielibyście takich filmów więcej. Przede wszystkim też napiszcie, czy już zdążyliście zagrać w prototyp Oriona, ponieważ jest on szeroko pokazywany po różnych to imprezach w całej Polsce i czy będziecie zainteresowani kampanią. A chyba to już mówiłem, ale powtórzę jeszcze raz. Z mojej strony na dzisiaj to by było wszystko. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Dzięki, na razie, hej!